Kochani, dzisiaj nasza łąka i pokażę Wam, postanowiłam taki film Wam nakręcić o gatunkach, których Wy macie problemy z rozróżnianiem. Piszecie w komentarzach, że na przykład starca Jakubka od dziurawca, od nawłoci pospolitej, że są podobne, że boicie się, że nie rozróżnicie. Dzisiaj Wam to wszystko pokażę, ale wcześniej Wam chcę pokazać tutaj tę naszą łąkę, gdzie to niby ta nawłoć tak wszystko zdominowała. No nie do końca, bo tutaj troszeczkę jest jej, tam też jest jej troszeczkę, o. No i tutaj też kępka, tutaj kępka, tu kępka. No to już prędzej bym powiedziała, że tutaj się rozpanoszyło to przymiotno białe. O, proszę bardzo, to, które tutaj jest pełno, go jest pełno i tam też. Ale tutaj, zobaczcie, idę, tutaj jest kępeczka, tu jest kępeczka, tam jest kępeczka w rotyczu. O proszę, a tutaj nawet jest łopian. Jaki piękny. Chcecie film o łopianie na kanale? Zrobimy film o łopianie na kanale. No, także tu jest, no tu są, zobaczcie, wszystkie roślinki, różne, najróżniejsze. Jak sobie pięknie rosną w symbiozie, nikt nikogo nie dominuje. Oczywiście jest nawłoć kanadyjska i to jest nawłoć to jest nawłoć kanadyjska. Ja Wam potem powiem, czym ona się też charakteryzuje. To jest nawłoć kanadyjska. To jest nawłoć kanadyjska. Natomiast, poczekajcie chwilę, natomiast tutaj po tej drugiej stronie drogi też rośnie nawłoć. I to jest, moi drodzy, ja nie jestem takim wprawionym botanikiem, więc może ja nie mam takich wiadomości stuprocentowych. Natomiast moim zdaniem to jest po prostu nawłoć późna. Dlatego ona tutaj dopiero rośnie i zaczyna kwitnąć. Tutaj rozkwita nawłoć późna, a więc nie kanadyjska. A poza tym te wszystkie gatunki roślin, jak Wam mówiłam, lubią się ze sobą mieszać. Więc być może ta kanadyjska pomieszana jest z naszą z nawłocią późną. I teraz pytanie, czy ta nawłoć późna to jest nasza, czy nie nasza? Bo Wy tak mówicie nasza, nie nasza. Ale na pewno nasza, z tego co wynika z Waszych komentarzy, jest nawłoć pospolita. I za chwilę do niej pójdziemy. No jesteśmy. I to jest, moi drodzy, nawłoć pospolita. Solidago virgaurea. Ta, którą pokazywałam Wam w filmie short. I teraz tak. Oczywiście, ktoś może nie wiedzieć, ktoś może mieć wątpliwości, może zapytać. Ja z chęcią na wszystkie pytania odpowiem. Natomiast moi rodzice mnie zawsze uczyli i moi dziadkowie, że oczywiście można mieć inne zdanie i podważać czyjeś zdanie, ale wtedy trzeba naprawdę dobrze sprawdzić i gruntownie się przygotować, zanim się takie weto jakby wniesie, a już na pewno nie w sposób bardzo nieelegancki to się robi. Więc no bo takie połączenie arogancji i niewiedzy tworzy iście żałosną mieszankę, naprawdę. To jest nawłoć pospolita, proszę mi wierzyć. Wy być może nawłoć kojarzycie tylko i wyłącznie z nawłocią kanadyjską, ale tak właśnie wygląda nawłoć pospolita. I ona nie jest takim żadnym specjalnym zagrożeniem czy nawłoć kanadyjska nie jest specjalnym zagrożeniem dla nawłoci pospolitej, bo nawłoć pospolita zupełnie inne środowisko lubi. Ona raczej na łąkach nie rośnie. Ona lubi właśnie takie bardziej zacienione miejsca i bardziej wilgotne miejsca, dlatego tutaj znaleźliśmy ją w lesie z dolarkiem, tak? Ona tam jeszcze trochę jej rośnie, w drugą stronę trochę jej rośnie. To jest właśnie nawłoć pospolita. A teraz Wam pokażę zestawienie tych wszystkich roślin o żółtych kwiatkach, bo tutaj przygotowałam sobie dla Was, proszę bardzo, je wszystkie i za chwilę Wam je rozłożę i pokażę. Proszę bardzo, tu mamy te wszystkie 5 roślinek. Od lewej strony jest starzec Jakubek, wrotycz, dziurawiec, nawłoć kanadyjska i nawłoć pospolita. I teraz patrzcie, ten starzec Jakubek,
Zobaczcie, jakie on ma liście. On nie ma takich liści jak dziurawiec. On ma liście, no nawet bym powiedziała, że bardziej do wrotycza podobne, bo takie właśnie pierzaste. O, proszę spójrzcie. Ja tutaj Wam zaraz pokażę wyraźnie. O, takie. Wrotycz ma podobne, tak? Do wrotycza. Dziurawiec ma zupełnie inne liście. Zaraz do dziurawca jeszcze wrócimy. Ma takie kwiatki. Oczywiście nie jest wrotyczem, bo gdyby był wrotyczem, to miałby takie kulkowate kwiatki, tak? To jest wrotycz. Takie ma liście, dość ciemne, tę łodygę purpurowo-nabiegłą i takie kulkowate kwiatki. Starzec Jakubek, te liście ma inne. Ma liście, spójrzcie, właśnie takie. Dolarku, już. O, proszę bardzo. I takie ma kwiatki. Dziurawiec ma inne kwiatki. Tutaj znalazłam dla Was dziurawiec. On ma takie nie postrzępione, tylko ma 5 płatków takich bardziej litych. No dalej ostrość, dalej. Poczekajcie. O, widzicie? Takie kwiatki ma dziurawiec. Tak, Ty wiesz o tym. A taki ma starzec Jakubek. No ja wiem, że Ty się żalisz, że my musimy tutaj siedzieć, ale już idziemy. A takie ma wrotycz. Tak? I to jest dziurawiec. On już jest taki przekwitnięty, bo dziurawiec już nie kwitnie, już w zasadzie przekwitł, ale ma taki pokrój. No i te listki z dziurkami. Dla kogoś, kto ma słaby wzrok, zresztą ja Wam zaraz pokażę. Zobaczcie. O, i jeszcze proszę bardzo, chciałam Wam pokazać, że faktycznie ten dziurawiec, widzicie, pod słońce, on ma takie kropeczki, takie dziurki. Natomiast tu jest bardzo bliski kadr. Ktoś, kto ma słabszy wzrok, może tego po prostu nie zauważyć. Trzeba mieć silne okulary albo faktycznie sokoli wzrok i wtedy widać, tak? Widzicie wyraźnie te dziurki na listkach pod słońce? Tak, właśnie tak. O, tutaj może też widać na tych. Tak to właśnie wygląda. Natomiast na tych młodszych nie jest to takie wyraźne. O, tutaj też nie jest wyraźne. O, tutaj będzie. O, tutaj będzie widać. O, proszę bardzo. Ale jak powiedziałam, to jest bardzo bliski kadr w moim telefonie. I o, tu świetnie to widać. Natomiast te listki są o wiele mniejsze i ja już jak patrzę bez telefonu, to już nie widzę po prostu tego. Więc jeżeli ktoś ma dobry wzrok, to bardzo proszę, dziurawiec się tym charakteryzuje, że właśnie pod słońce widać te dziurki takie, czy te kropeczki na liściach. No a jeżeli chodzi o nawłoć, to jest ta kanadyjska, ponieważ ona ma tutaj takie przylistki. Widzicie? Tutaj takie, o. Co to jest ten telefon? O, takie przylistki wyrastają tutaj z kątów liści. To jest charakterystyczne dla nawłoci kanadyjskiej. Te przylistki. Nawłoć późna już tych przylistków nie ma. Zresztą tu mam takie zdjęcie poglądowe, zobaczcie. 3 nawłocie. Jest film na kanale, to ci ziółko, o nawłoci. I tam też tłumaczę różnicę między kanadyjską, późną, a tą pospolitą. Także jeszcze raz, to jest nawłoć kanadyjska, natomiast to jest nawłoć pospolita. Ona ma te liście podobne, spójrzcie. Liście mają podobne, ale zupełnie ma inny tutaj ten kwiatostan i zupełnie ma inne kwiatki. Bym nawet powiedziała, że takie kwiatki bardziej zbliżone do tego starca Jakubka. No ale z kolei listki inne i pokrój inny. Więc to jest nawłoć pospolita, to jest nawłoć kanadyjska, bardzo podobna do nawłoci późnej. To jest dziurawiec, tak? To jest wrotycz. Tu chyba nie ma żadnych wątpliwości. Wrotycz jest bardzo łatwy w identyfikacji, bardzo łatwo identyfikowalną rośliną. A to jest ten starzec Jakubek. Spójrzcie. Takie liście, takie kwiatki. I 5 roślinek tutaj razem.
Mam nadzieję, że teraz już jest wszystko jasne i nikt z Was nie będzie się musiał obawiać, że pomyli na przykład starca Jakubka z dziurawcem albo nie będzie wiedział, jak wygląda nawłoć pospolita. Serdecznie Was pozdrawiam, ściskam bardzo mocno i życzę Wam dużo zdrowia i bardzo Was uwielbiam. Cieszę się, że jesteście widzami na moim kanale. Każde spotkanie z Wami jest dla mnie wielką radością. Pa, pa!